Cześć i czołgiem, wyraźnie zainteresował Was ostatni odcinek. W komentarzach padło nawet stwierdzenie, że powinienem bardziej rozwinąć ten temat. Tak więc dzisiaj kontynuacja, przeczytam Wasze komentarze, odniosę się do nich, no i zobaczymy, co jeszcze można powiedzieć na temat samotnego nocowania w terenie. Mateusz napisał, że niegdyś bał się nocować w górach, natomiast teraz nie sprawia mu to żadnego problemu. Dlaczego? Dlatego, że przeprowadził się w miejsce, gdzie przynajmniej 3 razy w tygodniu spotykał dzika, na przykład spacerując z psem. I właśnie o to w tym chodzi. To jest to, o czym wspominałem już wcześniej w poprzednim odcinku. Im bardziej oswoimy się z dziką zwierzyną, to znaczy dzikiej zwierzyny my nie możemy oswoić, natomiast możemy się oswoić z nią. Z samym faktem, że ta dzika zwierzyna na danym terenie występuje, jeżeli zobaczymy, że dzik nie reaguje na nas agresywnie, wręcz przeciwnie, ucieka, jeżeli kilka razy zdarzy się taka sytuacja, to automatycznie to jest sygnał dla naszego mózgu, że dzik nie jest dla nas zagrożeniem. Przestajemy bać się dzików w terenie, przestajemy zwracać uwagę na każdy dźwięk, który może być tym dzikiem. Przestaje nam się wydawać, że dzik może nas zwyczajnie w obozie zaatakować. Po prostu, trening czyni mistrza. Im częściej wystawiamy się na działanie potencjalnego zagrożenia, tym mniejsze wrażenie ono na nas sprawia. Z kolei Józef Jatko twierdzi, że dzik jest najniebezpieczniejszym zwierzęciem występującym powszechnie w polskich lasach. Jest w tym trochę prawdy. Napisał, że przynajmniej 5 razy dzik na niego zaszarżował w trakcie jego życia. No dość spory wynik. Nie wiem, co robił, że ten dzik aż tak bardzo był nim zainteresowany. Natomiast rzeczywiście zdarzają się przypadki szarży dzika na człowieka. No to jest dzikie zwierzę. Musimy liczyć się z tym, że dzikie zwierzę nigdy nie będzie przyjaźnie do nas nastawione. Dzikie zwierzę owszem unika człowieka, ale jeżeli zostanie zaskoczone, na przykład wleziemy na tego dzika gdzieś w krzaczorach, to on ze strachu chociażby lub broniąc młodych może zaatakować. Jednak jeżeli obozujemy w lesie, jeżeli mamy już ten obóz rozbity i tylko po prostu leżymy, śpimy, to nie mamy się czego obawiać. Dzik nie podejdzie, nie zaatakuje nas bez powodu. Dzik musi zostać zaskoczony. To po pierwsze, musi bronić potomstwa, ale wtedy też jest zazwyczaj zaskoczony przez nas. Nie przybiegnie nam do obozu, nie zaatakuje nas. Oczywiście warto zwrócić uwagę na dziki połowicznie oswojone. Takie, które są przez turystów, na przykład w rejonach nadmorskich, dokarmiane. Takie dziki. Był słynny filmik ostatnio, jak dzik ukradł jednemu z plażowiczów, to chyba nie było w Polsce z tego co pamiętam. Nawet się nie orientuję. W każdym razie ukradł jednemu z plażowiczów laptopa. No i ten plażowicz, to było na plaży nudystów, wybiegł z tej plaży nudystów, tak jak go Bóg stworzył i zaczął gonić za tym dzikiem, a dzik spierniczał z reklamówką w paszczy, a w środku był laptop. Tak więc dzik tak czy inaczej uciekał, po prostu z ciekawości coś sobie zabrał. Widocznie w tej reklamówce było też jakieś jedzenie, poczuł zapach. Tak samo dzik może podejść nam rzeczywiście do obozu, ale tak jak już wspomniałem, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wystarczy głośno zaklaskać, krzyknąć, dzik na pewno ucieknie. Jednak co w sytuacji, kiedy już zaskoczymy tego dzika w terenie, kiedy na przykład broni on młodych, co robić? No jesteśmy w lesie, jest tutaj pełno drzew, dlatego wielokrotnie powtarzam, jak ważna jest kondycja fizyczna, sprawność ruchowa. Jeżeli uciekniemy na drzewo, dzik, no na drzewo nie wejdzie po pierwsze, po drugie dzik nie jest zwierzęciem, które będzie na nas polować. Przegoni nas na to drzewo, być może zrobi kilka rundek wokoło tego drzewa, wokoło nas i sobie pójdzie. Po prostu, nie będzie potem nas śledzić, nie będzie na nas polować, tak jak to robią czasami baribale. Dzik to jest po prostu dzika świnia, która może nas pogonić po to, żebyśmy zwyczajnie oddalili się od rewiru, w którym akurat przebywają jego młode. Tak przynajmniej postępuje locha. Także najlepszym wyjściem będzie wdrapać się na drzewo, nawet na niedużą wysokość, no bo dzik za nami przecież nie wejdzie. Tak też zrobił Bartek podczas jednego z moich szkoleń. O tym wspominałem w poprzednim odcinku. Uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Nie był pewien co do intencji dzika, który podszedł do obozu. Wszedł na drzewo. Ktoś tam próbował śmiać się z tego w komentarzach. Chciałbym zobaczyć go w tej sytuacji, kiedy podchodzi mu dzik do obozu, co rzeczywiście by zrobił. Jeżeli na przykład zaczyna klaskać, ten dzik nie ucieka. W takiej sytuacji jak najbardziej powinniśmy wspiąć się na drzewo. Kamael zaznacza, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie pożywienia. Przywołuje przykład ze swoich wypraw wędkarskich, kiedy to lis był zainteresowany pożywieniem, które miał ze sobą. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli nie zabezpieczymy odpowiednio pokarmów, które mamy
przy sobie, które wydzielają silny zapach, to jesteśmy narażeni na wizytę dzikich zwierząt. Niekoniecznie będą to zwierzęta agresywnie do nas nastawione, mogą podejść po prostu z ciekawości, no bo wyczuły pokarm. Pokarm wydziela silniejszą woń niż na przykład nasza woń, no i zwierzęta przychodzą, chcą sprawdzić, co tam rzeczywiście jest smakowitego w naszym obozie. To jest tylko ciekawość zwierząt. Aby zahamować tą ciekawość, powinniśmy odpowiednio zabezpieczyć pokarm. Po pierwsze, powinniśmy zapakować wszystko szczelnie w foliowe worki, zawiązać. Wtedy zapachy nie będą tak silnie uwalniane. Po drugie, jeżeli jesteśmy na terenie występowania niebezpiecznych zwierząt, takich jak niedźwiedzie, no są w Polsce takie tereny, zgłaszacie w komentarzach, że niedźwiedzie są nie tylko w Bieszczadach i w Tatrach, jak to powiedziałem w ostatnim odcinku. Oczywiście zapuszczają się również dalej, ale to są pojedyncze przypadki, na przykład w Beskidach. Pełna zgoda, jeżeli o to chodzi, natomiast spotkać takiego pojedynczo występującego niedźwiedzia, no to graniczy praktycznie z cudem. Natomiast zdarzają się takie przypadki, o tym jest jeden z kolejnych komentarzy, ale o tym za chwilę. Natomiast co do tego jedzenia, ja w Alpach pakowałem jedzenie najpierw w worki foliowe, później do plecaka, następnie ten plecak wywieszałem na drzewie. Poradniki survivalowe mówią o tym, żeby to pożywienie zawiesić wysoko gdzieś na gałęzi, natomiast niedźwiedzie potrafią wspinać się na drzewa, nie byłoby to dla niedźwiedzia żadnym problemem wspięcie się na drzewo i ściągnięcie tego plecaka. Nie chodzi o to, żeby uratować to pożywienie przed niedźwiedziem, chodzi o to, żeby to pożywienie znalazło się jak najdalej od naszego obozu, po to, że jeżeli niedźwiedź wyczuje je, no to zwyczajnie pójdzie w tamtym kierunku, a nie w kierunku naszego obozu. A niedźwiedź już potrafi być agresywny, jeżeli to jedzenie u nas w obozie spotka razem z nami, wymieszane z nami, no to może się nie zorientować, co jest co i przypadkiem zeżreć nas. Także uważamy z jedzeniem w rejonie występowania niedźwiedzi, szczelnie pakujemy, wywieszamy najlepiej gdzieś daleko od obozu na drzewie. Teraz komentarz, o którym wspomniałem. Artur twierdzi, że będąc w Beskidzie Śląskim razem z córką, usłyszał niedźwiedzia, który podszedł blisko ich obozu. Czy rzeczywiście był to niedźwiedź? Ciężko mi mówić teraz, jak było w rzeczywistości. Dalej Artur napisał, że widział później ślady, także prawdopodobnie był to niedźwiedź. Rzeczywiście niedźwiedź zapuszcza się w rejony Beskidu Śląskiego, także rzeczywiście mogło tak być. Natomiast często mylimy ryk niedźwiedzia z odgłosami wydawanymi przez jelenie podczas rykowiska. A teraz właśnie mamy czas rykowiska. Dla kogoś, kto nigdy nie słyszał niedźwiedzia na żywo, taki jeleń może się wydawać właśnie niebezpiecznym drapieżnikiem. Dlatego warto też sobie wcześniej przesłuchać dźwięki. W internecie są dostępne dźwięki wydawane przez zwierzęta, odgłosy wydawane przez zwierzęta. Nauczyć się tych odgłosów, żeby później w nocy móc je rozróżniać. Wtedy nie będziemy niepotrzebnie tracić cennych godzin snu. Jeżeli usłyszymy podejrzany ryk, podejrzane szczekanie, będziemy wiedzieli, jakie zwierzę je wydaje i czy warto się rzeczywiście bać. Carlos pyta mnie, co myślę o zatyczkach do uszu. Moim zdaniem zatyczek do uszu nie powinniśmy stosować w lesie. Z prostej przyczyny. Oczywiście zazwyczaj nie ma się czym przejmować, możemy spokojnie spać w polskim lesie. Natomiast zdarzają się sytuacje, takie jak już wcześniej wspomniana, że zwierzę przychodzi do nas do obozu, bo wyczuło zapach pożywienia. Chce się posilić. Oczywiście wcześniej możemy to zwierzę usłyszeć, jak się zbliża. Na pewno je usłyszymy, bo w nocy dźwięki niosą się daleko. Usłyszymy to zwierzę, wystarczy, że się odezwiemy, zaklaszczemy, zwierzę ucieknie. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy te zatyczki do uszu, to nie słyszymy tego zbliżającego się dzika, który niucha gdzieś tam za naszym pożywieniem. Nie usłyszymy go, dzik na nas wlezie, przestraszy się, być może wścieknie i nas zaatakuje. Także nie polecam zatyczek do uszu w lesie. Lepiej mieć nasłuch na to, co się dzieje dookoła. Jednak co w sytuacji, kiedy już śpimy, a zwierzę podejdzie? Wydaje mi się, że obudzimy się, ponieważ zwierzę podchodząc będzie się głośno zachowywać, będzie niuchać, chrumkać, przynajmniej jeżeli o dzika chodzi, łamać okoliczne gałęzie. Ja w każdym razie budzę się zawsze, kiedy jakieś zwierzę jest rzeczywiście blisko obozu. Rowery Leżajsk napisały: ja tam nocą w lesie najbardziej boję się myśliwych. Można bać się myśliwych, bo zdarzają się sytuacje, gdzie myśliwy, który sobie trochę strzelił, nie tam gdzie powinien, wypalił do osoby, która chodziła po lesie, wziął ją za dzika. Natomiast jeżeli mówimy o nocowaniu w terenie, no to prawdopodobnie leżymy, nie ruszamy się,
Dlaczego myśliwy miałby do nas wtedy strzelać? Myśliwi nie łażą w nocy po lesie zazwyczaj. Oni siedzą w ambonach, wypatrują tej zwierzyny z ambon. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, nad ranem. Także sama noc jest zwykle bezpieczna, bo też zwierzęta są najbardziej aktywne wieczorem i nad ranem. Wtedy też najbardziej aktywni są myśliwi. Jeżeli chodzi o myśliwych, po prostu nie wybierajmy na miejsce, na nocleg takiego rejonu, gdzie występują myśliwskie ambony. Jeżeli są tam myśliwskie ambony, no to prawdopodobnie będą tam myśliwi. No i mogą z tych ambon strzelać, jeżeli gdzieś usłyszą jakiś ruch w krzaczorach. Nie powinni widzieć, rzeczywiście rozpoznać, że jest to zwierzę, wtedy wypalić. Natomiast różne sytuacje się zdarzały i zdarzają. Jeżeli śpimy w miejscu odległym od ambon, no to szansa na to, że myśliwy będzie gdzieś w okolicy strzelał, jest praktycznie zerowa. Michał twierdzi, że zwierzęciem, którego najbardziej obawia się w lesie, jest człowiek. Swoim komentarzem nie bezpośrednio, ale jednak odpowiada mu Kolo. Ja zawsze sobie tłumaczę, że w sumie w nocy w lesie jest bezpieczniej niż gdzieś w mieście. W lesie raczej żaden sebik nie wyskoczy z bramy z kosą. No właśnie. W lesie nie ma żadnych sebiksów, nie ma żadnych zbójców, jak to się kiedyś mówiło, jak to pewna starsza pani mi kiedyś powiedziała: nie boisz się chodzić tak do lasu, może jacyś zbójcy cię napadną, dlaczego się nie boisz, że ktoś cię napadnie? No, czasy, kiedy zbójcy krążyli po lasach, to były chyba czasy średniowiecza, kiedy karawany kupieckie krążyły, było co napadać w tych lasach, kogo napadać w tych lasach, co łupić i grabić. Natomiast teraz, nocą, spotkać jakiegoś zbójcę leśnego, no to byłby cud. A taki osiedlowy sebiks, co on może tutaj w lesie robić? Czego on może tutaj szukać? Dużo łatwiej znajdzie sobie ofiarę w mieście. Jakiegoś samotnego przechodnia w środku nocy, którego może łatwo ograbić. Natomiast tutaj w lesie kogo? No, szansa na spotkanie człowieka, no trzeba się wcielić właśnie w rolę tego sebiksa przysłowiowego. Pomyślcie, wcielcie się w jego rolę. Chcecie sobie kogoś obłupić z majątku, to czy idziecie do lasu w środku nocy i szukacie człowieka, którego moglibyście napaść? No wątpię, bo szansa na to, że znajdziecie człowieka w środku nocy, w środku lasu, jest praktycznie zerowa. No niewielu jest takich, którzy rzeczywiście bawią się w ten bushcraft i survival, stosunkowo niewielu. Na pewno nie jest nas aż tylu, żeby sebiksy się nami zainteresowały. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wasze komentarze, pozostając w temacie sebiksów. Jeżeli słyszymy podejrzane dźwięki, które wydają nam się ludzkimi rozmowami w lesie, to zastanówmy się, czy przypadkiem nie znajdujemy się w pobliżu rzeki. Nieraz miałem taką sytuację, że woda, wartki strumień przepływająca między skałami wydawała dźwięki zbliżone do ludzkich rozmów. Wydawało mi się, że słyszę głosy. No to może teraz niepokojąco zabrzmieć, pomyślą jakiś schizofrenik. Ale nie. Rzeka wydaje dźwięki, woda wydaje dźwięki płynąc przez kamienie, takie, które nasz mózg zaczyna powoli sobie interpretować właśnie jako ludzkie rozmowy, po to, żeby, no tak jakby dodać sobie otuchy, że jednak gdzieś ci ludzie tutaj naokoło są. No ale jednak my odbieramy to podświadomie jako zagrożenie, no bo słyszymy dźwięki, rozmowy ludzi, no i wydaje nam się, że zaraz gdzieś tutaj za krzaczorami najbliższymi czai się sebiks, który chce nas napaść i ograbić. Zanim pójdziecie spać, zastanówcie się, czy gdzieś w pobliżu nie przepływa na przykład potok górski. Jeżeli jest wiatr, to tak samo mogą zadziałać liście drzew szumiące. Też może nam się wydawać, że słyszymy jakieś szepty. Ja wiem, że to nadal brzmi niepokojąco, ale w odosobnieniu ludzki mózg różnie interpretuje różne dźwięki i może nam się naprawdę wydawać, że słyszymy rozmowy. Tak to wygląda. W rzeczywistości ludzi w lesie nie powinniśmy się obawiać. Co jeszcze mogę dodać, jeżeli chodzi o komfortowe spędzenie nocy w terenie? Wspominałem już o komforcie, czyli o tym, abyśmy wybrali odpowiednią matę. Na sam początek nie taką cienką, tylko najlepiej matę samopompującą. Zapewni nam ona odpowiednią wygodę. Link do odcinka z matami pojawi się na górze. Natomiast teraz wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Komfort termiczny zapewni nam odpowiedni śpiwór. Na sezon jesienno-zimowy wybieram śpiwór Echo firmy Highlander. Ma on przedział temperatur
od 6 do aż minus 31. Jeżeli temperatura jest wyższa, no to oczywiście można ten śpiwór sobie rozpiąć. Komfort jest przy minus 5 stopni Celsjusza. To jest śpiwór na chłodniejsze dni. Zajmuje trochę miejsca, jednak daje nam komfort termiczny. Możemy nawet się przyzwyczaić do wszystkich dźwięków w terenie, do wszystkich dźwięków, jakie mogą spotkać nas w lesie, ale jeżeli będzie nam na przykład twardo, bo nie mamy odpowiedniej maty, jeżeli będzie nam zimno, bo nie mamy odpowiedniego śpiwora, no to niestety również nie przetrwamy tej nocy, a przynajmniej nie wyśpimy się, nie odpoczniemy i ciężko będzie nam maszerować kolejnego dnia. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat samotnego nocowania w terenie, no to zapraszam do poprzedniego odcinka, pojawi się tutaj link oczywiście. Natomiast jeżeli nadal nie wyczerpałem tematu, to pytajcie w komentarzach, będę odpowiadał. A tymczasem na razie trzymajcie się i czołgiem!